Szanowni Państwo, w dzisiejszym materiale w ramach cyklu testu bitów bezpośrednie porównanie dwóch najczęściej polecanych marek Milwaukee Shockwave i DeWalt Extreme Impact Torsion. Zapraszam na film. Na wstępie chciałbym przypomnieć, że prezentowana na kanale seria testów realizowana jest z perspektywy zastosowań majsterkowicza pracującego z drewnem. Zestawy Milwaukee i DeWalta, z których pochodzą testowane bity, prezentowałem już na swoim kanale. Dlatego postaram się nie powtarzać informacji, które zawarłem w tamtym filmie. Zamiast tego zapraszam do obejrzenia tamtego wideo. Linki znajdują się na karcie oraz w opisie. Warto zauważyć, że organizery Milwaukee są bardzo przemyślane i posiadają szereg cech ułatwiających korzystanie z nich w trakcie pracy. Pod tym względem są znacznie lepsze od konkurencji. DeWalty zapakowane są w proste, zamykane pudełko z tworzywa, a jedynym usprawnieniem jest możliwość swobodnego rozmieszczania rzędów z bitami. Rzędy te wykonane są z gumy lub innego elastycznego tworzywa, co pozwala je dosyć łatwo przekładać. W przypadku Milwaukee przekładanie rzędów bitów jest bardziej uciążliwe ze względu na zastosowanie dosyć sztywnego materiału. Moim zdaniem jest to jednak jedyny aspekt, w którym organizery DeWalta wypadają lepiej od Milwaukee. Należy zauważyć, że wyciąganie końcówek wkrętarskich nawet w rękawicach jest całkiem wygodne i porównywalne w obu przypadkach. Przejdźmy zatem do testów. Przeprowadzę je zgodnie z wcześniej zaproponowaną metodologią, według której sprawdziłem wszystkie poprzednie bity. Wkrętarką udarową wkręcam po 100 wkrętów z każdego z trzech rodzajów. Pierwszy rodzaj z łbem PH2, drugi z łbem PZ2 i ostatni z łbem Torx 25. Stopień zużycia końcówek wkrętarskich prezentuję po każdych 10 wkręconych wkrętach. Proces wkręcania, jak i mikroskopowy obraz degradacji bitów są pokazywane jednocześnie dla obu testowanych marek. Po lewej stronie prezentowane są końcówki Milwaukee, po prawej z kolei DeWalt. Końcówki z grotem PH2 ulegają, podobnie jak w przypadku również innych marek, dosyć szybkiemu zużyciu. W szczególności zniszczeniu ulegają krawędzie na samym końcu bita oraz zdarta zostaje wierzchnia powłoka. Niemniej jednak w przypadku bitów Milwaukee proces degradacji jest szybszy i po 100 wkrętach zużycie jest zauważalnie większe.
Końcówki z grotem PZ2 ulegają zniszczeniu na krawędzi, w największym stopniu na wysokości, na którą bit zagłębia się w łeb wkręta. Tym razem należy przyznać, że zużycie w obu przypadkach jest porównywalne. W przypadku grotów Torx 25 bity Milwaukee uległy bardzo wyraźnemu zniekształceniu na samym końcu. Tak widocznej degradacji nie było w przypadku końcówek DeWalta. Trzeba tutaj nadmienić, że groty Torx stosowane są najpowszechniej w przypadkach wkrętów wymagających stosowania wysokich momentów obrotowych i zaleca się je do pracy z zakrętarkami udarowymi. W związku z tym wynik uzyskany w tym ostatnim teście przez Milwaukee jest szczególnie rozczarowujący. Sprawdźmy teraz, jak wygląda spasowanie bitów z łbami wkrętów po wkręceniu 100 wkrętów. Przypomnę tylko, że w drugim filmie z tego cyklu zaprezentowałem wszystkie bity, wykonując przy tym test spasowania nowych końcówek wkrętarskich z łbami wkrętów. Pod tym względem bity DeWalta wypadały przeciętnie, ale Milwaukee były liderem w tej konkurencji. W szczególności dobrze oceniałem groty PZ2. Tym razem jednak różnica praktycznie się zatarła, choć należy przyznać, że uwzględniając zużycie końcówek w obu przypadkach wynik jest dosyć przyzwoity. Podsumowując, jedyną zaletą końcówek Milwaukee są dosyć ciekawe i funkcjonalne organizery. Testy wykazały istotną przewagę bitów DeWalta, co więcej, w mojej ocenie, są one korzystniejsze cenowo. Na podstawie tego materiału z testowanej dwójki, to właśnie bity DeWalta zdecydowanie bardziej polecam Majsterkowiczom. Jednak jak wypadły obie marki na tle pozostałych bitów, będzie można wkrótce się przekonać.
Na sam koniec chciałbym tylko zaznaczyć, że zarówno DeWalt, jak i Milwaukee wprowadziły już na rynek kolejne generacje swoich bitów udarowych. Być może uda mi się je przetestować w kolejnym cyklu testu porównawczego bitów.